Cześć Maciej. Cześć Michał. Witam Cię ponownie w tym pięknym miejscu. Znajdujemy się obecnie w Rumianku, gdzie dzisiaj korytowaliśmy staw i wywoziliśmy różnego typu nieczystości na pryzmę i robiliśmy takie pozimowe porządki. Pomagała nam dzisiaj przy tym maszyna, Macieju, Atlas Waycore, niemieckiej produkcji, ładowarka przegubowa. Ten konkretny model jest wyposażony w teleskop, gdzie nam ułatwił jak gdyby zbliżanie się do stawu, aby móc wygodnie nałożyć łyżkę materiału. Tak, załadować materiał i go wywieźć na pryzmę. Warto wspomnieć, że w tym modelu, przy tym wysięgu maszyna ma około 6 ton, wysięg jest prawie do 5 metrów, a udźwig taki nominalny na poziomie 4 ton. Wspomniałeś ładowarka z teleskopem? Tak. Są też ładowarki w tej wersji 480 bez teleskopu? Tak, wtedy jest jak gdyby podwójne ramię z kinematyką Z, bardzo popularną gdzieś tam przy pracach budowlanych. Bardzo dobrze sprawdzające się przy załadunku i rozładunku różnego typu materiałów sypkich. Tu widzę, że też nie poszczędzili, bo mamy też osie Spicera. Tak. Czyli takie rzeczy, na które zwracają klienci uwagę. Renomowana firma gdzieś tam w Europie. Silnik jest Deutza w tym momencie, przepraszam, w tej maszynie konkretnie, 3-litrowy o mocy około 75 koni, ale od początku może. Dobra. Robiliśmy dzisiaj pracę przy stawie, ładowaliśmy cały materiał do łyżki, łyżka ma pojemność około 1,3 m, można zamontować opcjonalne łyżki gdzieś tam do 2 metrów nawet sześciennych pojemności. Wszystko jest mocowane na szybkozłączu hydraulicznym, jest to system montażowy Waycora, ale jak gdyby nie stanowi to żadnego problemu, żeby... Łyżka z zębami widzę akurat. Tutaj akurat wykorzystaliśmy łyżkę z zębami, dokładnie. Są też łyżki dostępne z lemieszem, także to jak gdyby... Koła tutaj mamy standardowe, czy my żeśmy je powiększali? Chyba żeśmy powiększyli. Delikatnie braliśmy większe koła, ponieważ standardowa maszyna liczy się w szerokości jak gdyby do błotnika. Nadkola. Te koła są trochę większe, dużo lepiej sobie radzą gdzieś tam w grząskim terenie i na różnego typu placach budowy. Warto wspomnieć, że tutaj mamy tylną oś wachliwą. Ona oscyluje gdzieś tam w okolicach 10 stopni lewo-prawo. Kabina jest sztywna z uwagi na jak gdyby kinematykę całego teleskopu. Zabezpiecza to maszynę przed tym, żeby się nie przewróciła. Czyli tutaj ten przegub można powiedzieć, że jest sztywny, tylko na tylnej osi jest... Tylko tylna oś jest wachliwa, dokładnie. Nie? A w tych wersjach 480 tam jest inaczej modele, chyba, bądź te same modele, z tym, że w tradycyjnym rozwiązaniu, jeżeli chodzi o ramiona, to cała kabina jak gdyby jest wachliwa i wtedy uzyskujemy nawet 12 stopni przechyłu na lewo i prawo, tak? Sama kabina, jak już wspomniałeś, bo tutaj mamy taki troszeczkę chyba... Tutaj mamy dużą maszynę z dużą kabiną przestrzenną, z klimatyzacją. Fotel Gramera widzę, czyli też... Fotel, tak jest, wygodny. Można sobie go dostosować długością, pneumatycznie. Napełniając go. W zależności od wagi operatora można dostosować sprężystość jego. Czyli tak, podłokietnik też w sumie tak jest zintegrowany. Podłokietnik tak samo jest ruchomy, multifunkcyjny joystick, z którego obsłużymy całą jak gdyby jazdę plus obsługę. To mamy 2 biegi? Tak, mamy 2 biegi hydrauliczne, żółw i zając. Można opcjonalnie zastosować dodatkowo 2 mechaniczne biegi, dzięki czemu maszyna będzie mogła rozpędzać się aż do 40 km na godzinę. Jak dobrze pamiętam, bo siedziałem i pracowałem, też jest przycisk blokady mechanizmu różnicowego, czyli tak, można zablokować wszystkie koła. Można zablokować, dokładnie. Gdyby było gorzej, się wydostać z jakiegoś tam... Nie mieliśmy takiej sytuacji tutaj, ale generalnie jest taka opcja. Idźmy do tylnej klapy, czy jeszcze coś dodać? Może jeszcze wspomnimy o tych pedałach jak gdyby, bo niektórych może zainteresować, że są 3 pedały generalnie. Standardowo mamy gaz, hamulec i to jest tak zwany pedał incikowy. Ten pedał służy do sterowania hydrauliką, czy chcemy w danym momencie przekładać jak gdyby całe ciśnienie z pomp na koła, czy na wysięgnik. Więc to jest super rozwiązanie, dzięki temu jak gdyby... Czyli tym się lepiej pracuje z łyżką generalnie. Można sobie tak wysterować ładowarkę, żeby miała dużą siłę. Większą siłę na łyżce, ale dodatkowo jak gdyby pamiętajmy o wszystkich przeglądach i kosztach jak gdyby eksploatacyjnych. Używając tego pedału, gdzie odcinamy hydraulikę na koła, bo tu mamy hydrostaty, nie zużywamy w żadnym stopniu hamulców. Także uważam, że to jest stosunkowo ważne i warto o tym powiedzieć. Przejdziemy do tyłu. Widzę, że jest też obciążnik, który jest również zderzakiem, przeciwwagą. Wszystkim plus mocowaniami montażowymi do transportu maszyny. Tak jak wspominałeś wcześniej, mamy tutaj silnik wysokoprężny diesla o pojemności 3 litrów, 75 koni.
Cóż można więcej powiedzieć? Ten silnik jest dosyć znany. Przy tych mocach też jest zmontowany chociażby w ładowarkach Farezina. Myślę, że taka jednostka bezawaryjna, tak? Tak naprawdę tutaj chyba się nic nie powinno... Nie powinno być z tym problemów. Generalnie przeglądy co 500 godzin. Wszystkie jak gdyby punkty dostępowe są w miarę W dostępnym miejscu, w dostępnym miejscu z łatwym dostępem. Także codzienna obsługa nie powinna tutaj stanowić większego problemu. Mniejsze maszyny, bo o tym nie wspominaliśmy, że posiadamy jeszcze w ofercie Veicora AR 320, 400 i 480, ale jeszcze na zwykłym ramieniu. Mniejsze maszyny mają silnik Yanmara, większe masowo maszyny są już wyposażone w dojca. Tu jeszcze mamy zaczep chyba, żeśmy wyposażyli. Tak jest, wyposażyliśmy w zaczep do przyczep. Jeżeli chodzi o osprzęt, Michał, to co tutaj mamy w standardzie? W standardzie dajemy do tych maszyn łyżkę pojemnościową oraz widły do przewożenia palet. Można dodatkowo zastosować w tej maszynie z uwagi na to, że mamy wyprowadzaną trzecią sekcję pod dodatkowy osprzęt, który potrzebuje gdzieś tam tej hydrauliki, czyli tutaj mam na myśli na przykład zamiatarkę, Może być szczotka do odśnieżania, na krokodyl, przykład krokodyl. dobel, wszystkie dodatkowe osprzęty, które potrzebują trzeciej sekcji. Też wspomniałeś, że nie jest to standardowe jakieś mocowanie, to jest rozwiązanie Wejkorowskie, ale tutaj nie mamy problemu, jesteśmy w stanie to wszystko dopasować. Tak. Mamy to Wszystko można dostosować, zorganizowane, także z nie? tym nie ma problemu. tak mi się chyba z grubsza omówiliśmy tą maszynę, Michał. Gdzieś tam będzie ona bardziej przystępna dla wszystkich, którzy są zainteresowani zakupem takiej ładowarki teleskopowej, choć może niekoniecznie teleskopowej, bo mamy też wersję nieteleskopową. Warto dodać, że w ofercie też Atlasa mamy dużo większe ładowarki, bo to są jeszcze seria 560, 580 czy 620, czyli już takie typowo budowlane maszyny, ale nie już na teleskopie, nie? Tak, Także dziękuję, Michał. Omówiliśmy, myślę, z grubsza. dziękuję bardzo.